مرحبا، أنا اسمي محمد من صحراء مرزوقة. مرحبا بكم في رياض علي. إنه رياض جميل يقدم بعض الخدمات لمشاهدة لمن يرغب في مشاهدة شروق الشمس بالجمال أو غروب الشمس. من أراد أن يذهب في جولة بالسيارة رباعية الدفع لزيارة الوزيس وزيارة مناجم المعادن وزيارة سريج الضايا Gnawa Music and also مرحبا welcome in رياض علي. Wow, ale tutaj wieje na tej pustyni, ale jestem już na tarasie naszego Riadu i powiem Wam, jak wyglądała wycieczka na pustynię. Otóż wczoraj o godzinie 21 poszliśmy coś zjeść, kupiliśmy te chustki na głowę, które kosztowały 25 dirhamów, czyli jakieś 10 zł, nie tak źle, i zapytaliśmy od razu o wycieczkę, bo wiedzieliśmy, że chcemy zrobić to rano około 9. Nasz sprzedawca skontaktował nas z organizatorem wycieczek, który ma samochody. Dogadaliśmy się co do ceny, on chciał 30 euro za osobę, trochę tam zbiliśmy, czyli wyszło 900 dirhamów za 3 osoby, za taką wycieczkę 2-3 godzinną samochodem 4x4 Toyotą po wydmach. Oczywiście najpopularniejszą formą rozrywki tutaj w Mercudze są wielbłądy, czyli zorganizowane wycieczki, karawany idą przez pustynię do namiotów, gdzie nocują, podziwiają zachód słońca, później się bawią przy muzyce, coś tam jedzą na miejscu, a później o wschodzie słońca znowu wstają i idą w kierunku już tutaj miasta. Ja czegoś takiego zupełnie nie popieram. Uważam, że mamy nogi i możemy sami sobie pochodzić wszędzie i nie wykorzystywać do tego zwierząt, co jest dla mnie po prostu nieetyczne. Dlatego już wolałam skorzystać z samochodu, który też niestety trochę niszczy ten ekosystem wydm, no ale dla mnie to jest mniejsze zło. Więc rano zebraliśmy się, pojechaliśmy na wydmy, widoki były nieziemskie, ja w ogóle się bałam, że ten samochód się zaraz przewróci, ale oczywiście są pasy, kierowca jest doświadczony, więc dobrze manewruje po tych wszystkich wydmach. Zatrzymują się tak naprawdę gdzie chcemy na zdjęcia i później nas też zawieźli do wioski nomadów. A tak sobie gotują nomadzi, którzy mieszkają na co dzień na pustyni. Przyjechaliśmy właśnie do ich wioski. To jest ich salon. No, z tym punktem mam naprawdę mieszane uczucia, ponieważ tam był przywiązany lisek pustynny i w pierwszej chwili tego nie zauważyłam. Myślałam, że on tam sobie siedzi, ale on był przywiązany po prostu dla nas, dla turystów, żeby robić zdjęcia i czuję się z tym źle. Jeżeli chodzi o nomadów, to nasz przewodnik mówił, że oni naprawdę tam żyją, że naprawdę nie chodzą w ogóle do miasta kobiety, a mężczyźni codziennie jednak do Mercugi przyjeżdżają do pracy. Dzieci nie chodzą do szkoły, dziecko, które do nas podeszło, w ogóle się nie odzywało. Czy to jest prawdziwe? Może. How many camels? How many camels? One. Później zawieźli nas również do wioski afrykańskiej i chcieli nam zorganizować taniec ze śpiewem, taki pokaz lokalny. Ale nie chcieliśmy tego. Dlaczego? Moim zdaniem to jest bardzo zrobione pod turystów. Oczywiście tam może jest ta wioska lokalna, są ludzie, ale ja nie chcę czuć się jak turysta, który przyjeżdża do ludzi i ogląda ich jak w jakimś zoo i robi zdjęcia, więc nie podoba mi się coś takiego. Niech sobie tam żyją spokojnie i tyle, tak? Ja nie będę im tam przeszkadzać. Mi zależało przede wszystkim na wydmach, żeby zobaczyć, jak wygląda prawdziwa Sahara i to dostałam. Wybrałam samochód, co Wam również polecam. Bardzo się zdziwiłam, że wszyscy blogerzy naprawdę korzystają z tych wielbłądów. To nie jest dobre. Nie wiemy, jak te zwierzęta są traktowane, czy to jest etyczne, ile czasu spędzają w pracy, więc no nie róbcie tego. A sama trasa, jak widzieliście, była świetna, malownicza i listopad to jest świetny czas, żeby odwiedzić Maroko, bo gdzie nie jest gorąco, w sensie ja bym mogła to ściągnąć, wiatr jest dosyć duży, noce nie są takie złe, można wytrzymać, a słońce i tak nieźle daje, więc listopad czy zima w Maroku idealna pora. A tak w ogóle zobaczcie, tu jest nasz Riad i taras widokowy, a za nami już pustynia i wydmy, więc nawet nie trzeba
brać wycieczek, jeżeli ktoś chce zaoszczędzić, tylko samemu sobie tam iść w głąb. Nic strasznego. A tak wyglądał nasz pokój w Riyadzie Ali. Całkiem duży, przestronny i jeszcze z normalną łazienką. Proszę bardzo. Szybki tour. W tym hotelu jest jeszcze basen z takim dużym dziedzińcem. Szkoda, że teraz już go zakryli. Dla nas to jest ciepło. Można by było się kąpać w dzień, nawet w listopadzie. Hello, it's Azul in Berber. Tahanna me is how are you? This welcome. Marhaba in also language Berber and Arabic. This because you have different language in Arabic. You have three language. In Arabic it is normal language also in Morocco. In Berber you have three language Berber different. You have language from here, desert and Atlas is the same language. You have another one language from Agadir, Sus, it's different language, and another one language Berber is in mountains, Nadur and Husima. Ah, okay. Yeah, because it's three language Berber. And what is the difference between the Berbers and Arabic people? Because it's Berber, different is you have many years come for because it's also Berber is stay in tent and it's nomad Berber. Yeah. It is not you have different for language. It's and this is big different for language also. Me for speciality because it's you have different for tradition Berber and tradition Arabic. Maybe for this for music for Yes, with the clothes. fruit for yes. clothes for also yeah. So you have a traditional Berber clothes right now. Yeah, his tradition this is this time. This is because it's this for Tuareg Berber. This Tuareg is many years stay here in Sahara. Tutaj jest taka oaza z flamingami, a za nami przyjechał pan na motorku, ale dlaczego on tu stoi, czego on chce? W sumie to się trochę domyślam. Są owieczki, są, całe stado. Owców nie widzieli. Ja nie mam w Warszawie owieczek. A ten to co? Z czarną głową to jakiś ojciec, czy nie? Tam jakie małe. O, idzie tutaj też kolejna. Tu idą malutkie. Już. W restauracji po drodze mieli mi do zaoferowania tylko sałatkę z chlebem. A tutaj resztę widzę, że sobie zamówiła frytki z szaszłykami oczywiście. No i też sałata. Co, dobra? Droga z Merzugi do Marrakeszu to około 560 km. Wydaje się to mało, jednak trzeba wyjechać bardzo wcześnie, żeby zdążyć przed zachodem słońca. Trasa znowu prowadzi przez bardzo górzyste tereny, a my wybraliśmy tym razem inną trasę. Obok miejscowości Risani skręcamy w lewo i jedziemy dalej prosto na Ouarzazate. Tam mieliśmy nocleg w sprawdzonym już hotelu, a na drugi dzień ruszyliśmy znowu do Marrakeszu. W tym Riyadzie mieliśmy chyba największy pokój i może powiedzmy najbardziej komfortowy, ale było ogrzewanie w ogóle tutaj i też w drugim pokoju, ale i tak w nocy było zimno. Trzeba przyznać, że już w połowie listopada temperatura spada nawet w Maroku do niskich
Jakieś tam 3-4 stopnie były w nocy. No i te mury są takie grube, nie wszyscy mają ogrzewanie, więc jednak trzeba o tym pamiętać, zabierając ciepłe ciuchy. Łazienka jak łazienka, no. Oczywiście, jeżeli chcecie, to cały plan wycieczki naszej trasy i koszty we wszystkich noclegach plus jedzenia i samochodu opiszę Wam też w osobnym filmie. A tu w szafce mamy dowód na to, że byli tu Polacy, patrzcie. Dobre Maroko zamyka oko i tu poniżej jest jakiś adres www. A na górze, jak w prawie każdym marokańskim miejscu, jest oczywiście taras, gdzie jedliśmy śniadanie. Tak wygląda namiot ze śniadaniem. I niestety nie ma innego śniadania niż to marokańskie, złożone tylko i wyłącznie z węgli. Ale tu jest jeszcze drugi taras. Tu by się miło siedziało wieczorami. O ile by sprzedawali gdzieś wino. A tak nie jest. I co? Powoli kończymy naszą przygodę marokańską. Maroko oczywiście jest za duże, żeby w tydzień zobaczyć tutaj wszystko. Więc jak widzieliście, skupiliśmy się głównie na naturze. Była to trasa przez góry Atlas, a później kawałek pustyni w miejscowości Merzuga. I powiem Wam jeszcze taką rzecz, że w tym roku nastąpiły we mnie takie zmiany, że już nie chcę jeździć do jakiegoś kraju na tydzień, być jak typowy turysta, zobaczyć pewne miejsce i po prostu wracać, tylko chciałabym skupić się na kulturze, ludziach, poznawać ich lepiej. Dlatego pod koniec tego roku wyruszam na dłuższą wyprawę, o której Wam powiem. I dzięki temu będę mogła lepiej zrealizować swoje cele, lepiej robić filmy i po prostu być bardziej szczęśliwa. Być może podróżnikiem niż tylko takim typowym turystą, bo okej, ja wiem, nie chcę narzekać i mówić, że to jest źle, że ja wyjeżdżam parę razy w roku na jakieś krótkie wyjazdy, bo głównie dlatego założyłam ten kanał, żeby pokazywać, że można tak robić. Dla mnie wyjazd o 6 rano, powrót o 21 tego samego dnia gdzieś tam z Włoch, to nie był naprawdę problem, czy na jakiś przedłużony weekend. I wiem, że zainspirowałam parę osób również do takiego podróżowania, ale chcę teraz czegoś więcej. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i zobaczycie, jakie to będą zmiany, jaka to będzie podróż, bo naprawdę warto. Dzięki, cześć!